Dzień dobry! Witam w drugiej części poradnika na temat szycia spodnio-nogawic do mojego warhammerowo-landsknechskiego stroju. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do obejrzenia najpierw pierwszej części. Link w opisie. W tej części zacznę od uszycia podszewki, potem zrobię saczek, a na koniec złączę wszystkie elementy w całość. Do wykroju podszewki wykorzystuję nogawki już wycięte z wełny. Używam płótna lnianego, które jest mniej rozciągliwe od wełny, więc szczególnie tutaj jest ważne, by krój nie był zbyt dopasowany. Przed wycięciem nogawki z płótna dodałem jeszcze około 1 cm zapasu na bokach. Nogawki składam i łapię szpilkami, a następnie zszywam je ściegiem za igłą. W przypadku nogawic wytrzymałość szwu jest bardzo ważna. Po zszyciu każdej z nogawek przystępuję do połączenia ich, zaczynając od tyłu. Ponownie łapię je szpilkami, co w tym miejscu jest bardzo ważne, ze względu na dość trudne umiejscowienie szwu. Mimo dodanego zapasu, moja podszewka okazała się i tak zbyt dopasowana w kroku, co powodowało mocne ograniczenie zwykłych ruchów, nawet takich jak zrobienie dużego kroku czy przyklęknięcie. Dlatego postanowiłem dołożyć wstawkę z tego samego materiału, którą wszyłem tą samą techniką co wcześniej. Było to dobre rozwiązanie, które znacznie poprawiło moją swobodę ruchów. Brzegi płótna bardzo łatwo się strzępią, więc konieczne jest lepsze zabezpieczenie niż w przypadku wełny. Odcinam około połowy szerokości jednego z zapasów za szwem. A następnie drugi, dłuższy, zawijam wokół tego krótszego. Następnie całość kładę na płasko. Do poprawnego wykonania takiego zawinięcia lepiej zastosować żelazko. Tak wykonane zabezpieczenie przyszywam dość luźno czymś, co przypomina ścieg obrzucający. Takim samym, jak użyłem do zabezpieczenia rozcięć w wełnie. Ten szef nie musi być bardzo wytrzymały. Jego zadaniem jest jedynie zapobieganie rozwinięciu się krawędzi materiału. Zabezpieczając krawędzie podszewki, pomijam górę oraz dół nogawek, ponieważ te miejsca zostaną zaszyte pod wełną, gdy już będę składał nogawice w całość. Czas przejść do pozostałych etapów wykańczania nogawic. Jeżeli szyjecie wasze nogawice bez podszewki, to przed zszyciem nogawki, która ma rozcięcia, należy wszyć pod spód ozdoby kwadrat z płótna. Ja go nie wszywam, ponieważ u mnie te rozcięcia od spodu zasłoni materiał podszewki. Kwadrat bez problemu wszyjecie używając tych samych technik, które pokazywałem do tej pory. Ale pamiętajcie o użyciu nici w tym samym kolorze, co tkanina wierzchnia, a nie podszewka, żeby nici nie było widać na zewnątrz. Kolejnym etapem jest zszycie tyłu nogawek. Jest to tak naprawdę to samo, co robiliśmy z nogawkami podszewki. Ponownie stosuję szef za igłą. Jest to także miejsce, które bez problemu zszyjemy na maszynie.
Zapas materiału za szwem rozpłaszczam z pomocą żelazka, a następnie obszywam, żeby zabezpieczyć krawędzie materiału. Tak jak w przypadku podszewki, nogawki łączę ze sobą. Również w tym wypadku między nogawkami wszyłem dodatkowy kawałek materiału, by nieco poprawić swój komfort. Po obróceniu nogawic na właściwą stronę, nasze szwy powinny wyglądać tak jak na filmie. Ostatnia rzecz, którą musimy wyciąć z materiału, to saczek. Ja zrobię dość prosty, z jednego kawałka materiału, z krótkim rozcięciem, które doda trochę kształtu. Oczywiście, żeby saczek wyglądał lepiej, możemy go wyciąć z dwóch kawałków tkaniny, które następnie zszyjemy po całej długości. Wtedy możemy też użyć dwóch różnych kolorów tkaniny. Do saczka wycinam z płótna podszewkę z tego samego wzoru. Oba kawałki zszywam w miejscu rozcięcia, a następnie zaprasowuję krawędzie do środka. Oba kawałki składam i zszywam na bokach. Gotowy saczek wszyję do spodni trochę później. Tył moich nogawic wyszedł nierówny, więc nożyczkami odcinam nadmiar materiału. Wreszcie podszewka i wierzchnia część spodni są gotowe do połączenia. Podszewkę wkładam do środka, uważając przy tym, żeby szwy z tyłu nogi, zarówno na podszewce, jak i w wierzchnich spodniach, zeszły się. Innymi słowy, staram się wszystko ułożyć tak, by podszewka nie leżała dziwnie w spodniach. W przypadku dołu nogawek musiałem odciąć nadmiar długości podszewki. Następnie zawinąłem do środka krawędź zarówno podszewki, jak i wełny, a potem je zszyłem. Jeżeli robicie wasze spodnie bez podszewki, to wystarczy, że zawiniecie i przyszyjecie krawędź wełny. Tak samo jak w przypadku ozdobnych rozcięć. W przypadku góry spodni krawędź wełny zawinąłem 2 razy i przyszyłem. Krawędź płótnianej podszewki w tym wypadku jest schowana pod wełną. Ponownie, jeżeli nie dodajecie podszewki, to górę spodni trzeba wzmocnić, wszywając dodatkowy lniany pas, co na filmie pokazuję na moich poprzednich nogawicach. Ten dodatkowy pas zapewnia mocniejsze podłoże pod dziurki na sznurki do zawiązywania spodni oraz ogranicza rozciąganie się góry spodni. Krawędzie otwarcia z przodu nogawic zabezpieczyłem tak samo jak dół nogawek. Teraz zabieram się za przyszycie saczka. Ponieważ chcę, by saczek się mógł otwierać, to przyszywam tylko dół. Góra będzie przywiązywana sznurkami. Praktycznie ostatnim etapem jest zrobienie i obszycie otworów pod sznurki do wiązania nogawic. Ponieważ ta technika jest trudna do opisania,
to pokazuję to na oddzielnym kawałku płótna. Szpikulcem rozsuwam nitki tkaniny, a następnie przystępuję do szycia od spodu. Igłę wbijam niedaleko krawędzi otworu i wyciągam na wierzch. Następnie ponownie od spodu igłę wbijam kawałek dalej, ale tym razem po wyciągnięciu igły przechodzę nią przez powstałą z nici pętelkę. Obszywanie kontynuuję dookoła całego otworu. Dopiero po około 3-4 powtórzeniach na skraju otworu powinna zacząć tworzyć się z nici estetyczna krawędź. Do obszycia otworów używam grubszej nici niż ta, którą szyłem do tej pory. W moich nogawicach zrobiłem w sumie 6 par otworów. 4 pary służą do wiązania saczka. Pozostałe 2 pary służą do ściągania spodni w pasie. Jako sznurki wykorzystuję zwykłe bawełniane rzemyki z ręcznie zrobionymi mosiężnymi skówkami, które poza tym, że dodają walorów estetycznych, ułatwiają przeciąganie sznurków przez otwory. Na tym kończę ten poradnik. Jeżeli spodobał się Wam mój strój, to zachęcam również do obejrzenia mojego poradnika na temat szycia dubletu. Pamiętajcie także o subskrybowaniu kanału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!